Cały czas jestem pod wrażeniem pustyni. Nie lubię jej, ale jestem pod wrażeniem. Wola życia jest niesamowita, zarówno zwierząt, jak i roślin. Deszcz prawie tu nie pada, a mimo to pustynia żyje. Zaczynam doceniać życiodajną siłę wody. W tej dolinie płynie strumień. Spójrzcie tylko, jaką moc ma zwykła woda. Życie rozkwita, tworząc oazę dla zwierząt i dla wędrowców, takich jak ja. Nagle zrobiło się jak w dżungli. Kilka mil dalej strumień się kończy, a krajobraz zmienia się nie do poznania. Wchodzę w obszar strawiony ogniem, największym przekleństwem Kalifornii. Co chwilę staję i rozglądam się wokół. Jest coś niepokojącego w tym miejscu. Czuję się otoczony przez trupy drzew. Zdziwiłem się, jak wiele osób po 50 spotykam na szlaku. Ta przemiła pani jest po 60, a ten facet obok niej jest pewnie jeszcze starszy. Wygląda na to, że każda pora jest dobra, żeby iść na spacer. 4 dni temu, jeśli dobrze liczę, byłem tam, na zboczu tej góry, a później u podnóża, ale z bliska nie robiła takiego wrażenia. 2 dni temu pojawił się taki pomysł. Rozmawiałem z kolegą, który tutaj mieszka w Ontario i powiedział, że będą razem z Dawidem i Darią na weekend w Big Bear, a ja akurat tutaj będę przechodził. No ale żeby to miało sens, bo oni są tylko na weekend, no to wiadomo, muszę być tam co najmniej w sobotę, bo inaczej to nie ma sensu. No i żeby to zrobić, musiałem pokonać 36 mil w 2 dni i wczoraj zrobiłem 18 mil. Dzisiaj rano jak wstałem, to ginały mi się nogi, ale oto idę. Jakoś, nie wiem, z 1,5 godziny temu złapałem zasięg, napisałem do nich, potwierdziłem, że mnie odbiorą i tak mi się lepiej zrobiło, że od razu power, aż zacząłem biegać po tym szlaku. Ogólnie dobrze się trzymam i wszystko fajnie, tylko kostki mnie bolą. I czasami uda zaczynają pobolewać. Tak jak to mówił Darwin, jak ból się rusza cały czas, to spoko. Tam na przykład z barków na nogi, a następnego dnia gdzie indziej, to fajnie, ale jak staję w jednym miejscu, to wtedy zaczyna się być problem. No i właśnie stanęło na kostkach i już od kilku ładnych dni bolą mnie kostki. Myślę, żeby spróbować innych butów, a tymczasem pustynia trochę uległa i mamy trochę drzew moich ulubionych. Zapach sosem to jest to, co Adaś lubi. Byłem zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, że udało mi się dojść na czas i że mogłem wreszcie porozmawiać po polsku. Przyjaciele przyjęli mnie bardzo ciepło. Niczego mi nie brakowało tego wieczoru, za co wam dziękuję. To jest recording, tak? Recording nie leci. Dobry wieczór. Czekajcie stabilizacji. Zdrowie. Następnego dnia udałem się do hostelu, gdzie przebywali moi znajomi ze szlaku. Właściciel hostelu woził hikerów do sklepów, na pocztę i na szlak. To Juicy, dziewczyna z Izraela. Mam pewną historię do opowiedzenia, która się z nią wiąże. I'm out of Big Bear City. It's right there. I changed my shoes to boots. And now I hope it will be better for me. It won't hurt me so much in the ankles. In front of me there's a really crazy section. It's 14 miles without water now, and I have food for 5 days, so my backpack is really heavy. I hate it. I met some good people in Big Bear because I just wanted to ask where's the pharmacy, and they offered me a ride, and then they offered me a ride to the trail, so I was really lucky to meet them. In Big Bear I stayed last night. I stayed in a hostel. It was even better than Warner Springs, I would say. The guys were
really helpful, and they were driving people to the post office and to the trail. Yeah, and from now on I'm trying to make my videos in English because many people are asking and I don't have time to translate. I will try. Sorry for my grammar and spelling and accent. Oh my god, the smell of pines, it's so wonderful. I'm really happy to be around trees now. Not only this fucking desert. Last couple of days I was really sad. My mood was blue, I think that's something you say. Because of my ankles, they were killing me, and I hope it will be better now, because if it's not going to be better, I'm out of here. Okay, let's get to it. Moje stopy przyzwyczaiły się do szerokiej komory butów Altra. Nieznacznie rozszerzyły się, ale to wystarczyło, żeby teraz moje stare buty mocno obcierały mnie po bokach. Ku memu zdziwieniu pęcherze nie pojawiły się. Pojawił się za to ból w małych palcach, który skutecznie unieprzyjemniał marsz. A szkoda, bo kostki przestały zupełnie boleć. Musiałem coś z tym zrobić. Załóż mundur i przypnij linijkę, czapkę na bakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Razem z nami będziesz wędrował po Łysicy i Świętym Krzyżu. Poznasz mur, Look what I found. które powiedzą ci tak. I don't know the English word for this, but in Polish it's szyszka. Szyszunia. This one would be szycha because it's really big, like my head. It's crazy. Can you believe that? Oh, and it's sticky. As you can see, I'm wearing mesh. I think it's mesh on my head because there is a lot of tiny flies, and they are all sitting on my nose because I creamed my nose, I guess. That's why. And then when you breathe in with the flies, and they stay inside your lungs until your immune system dissolves them. So it's kind of gross. I have just seen a mountain lion, but it was too quick to catch with my camera. A young one. There can be a mother somewhere. I won't show you anything. I managed to walk 16 miles today, and I arrived in a place called Hot Springs, and I'm so hungry. I'm gonna eat double lunch. This one and this one. It's not enough. It's really warm. The water is so dirty. Gorące źródła to kolejna oaza, ulubione miejsce hikerów PCT. Siedziałem w wodzie do nocy, jeszcze długo po zachodzie słońca, patrząc w rozgwieżdżone niebo. Kiedy nie masz prysznica, takie miejsce to dla ciebie skarb. Strumień ciągnie się dalej, tworząc zielony tunel na tej przepalonej słońcem ziemi. Can you hear that?
coming from the tunnel. Oh, that's the end, I guess. I heard some guys fucking in a tunnel. And when they came out, they said on the other side of the tunnel there are shoes, 9.5 size, which is my ultra size. So I'm gonna check it out because my shoes are killing me. Yeah, and now I'm going to the light. I have found some shoes and now I'm going back, and it was really deep here, just for a hiker, not to get wet. This is a crazy place. I mean, this is so creepy. It's an emergency dam, which means it protects the whole valley behind me, just in case if another dam somewhere else near a big lake fails. So if it fails now, I will get smashed by the water here. Okay, so I have changed the boots to Vans shoes. They are completely flat, like Ultras, and immediately, like after 10 minutes, my ankles started to hurt me again. So now I'm gonna change to my boots again, and I will probably get a lot of blisters because of this. What can you do? In 2 days I will be in Cajon Pass, and I mailed my Ultras there, so I hope I will change to them, and then in the next city I will buy just new shoes, but it will be tough several days now. To wszystko za mną to teren zalewowy. Tam jest tama, a tu jest naturalna tama. Chyba. Tylko to jest taki teren awaryjny i awaryjna tama, żeby nie zalało tamtej równiny. A po lewej stronie gdzieś jest jezioro ogromne. W tamtą stronę. Z drugą tamą. A tam w powietrzu widać zanieczyszczenie. Jestem pod Mojave Siphon Water Plant. To znaczy, że tu jest za tą górą, co widać, jest jezioro i tutaj zrobili taki syfon, jak macie w umywalce, tylko w dużo większej skali. No i ten żelbetowy budynek betonowy to elektrownia. Nie wiem, czy działa, bo żadnych dźwięków to nie wydaje. Nie wiem też, gdzie ta woda miałaby się przelewać. Wydaje mi się, że to jeszcze nie działa, bo wszystko wygląda na nowe. A ta suwnica, to żółte co tam jest, to jest suwnica taka techniczna, z tego co pamiętam, z wykładów, która będzie użyta tylko kilka razy w przeciągu kilkudziesięciu lat. Tylko i wyłącznie po to, żeby zamontować turbiny, które będą napędzane, bo one są mega ciężkie. No i potem ewentualnie jak te turbiny się zużyją po kilkudziesięciu latach, to będą wymontowane i przywiezione nowe. I tylko po to specjalnie jest to zbudowane. Zaczyna się prawdziwe lato.
upał nie do wytrzymania. Jest 11 nad ranem. No i znalazłem trochę cienia, więc skorzystam. Czuję się mega brudny. Widać po włosach, jakby były na żelu. I podobno dopiero teraz wchodzimy w prawdziwą pustynię. Właśnie jak się robi gorąco. Także petarda. Ale to już połowa pustyni. Więc nie jest tak źle. Oczywiście nie mam żadnego szampona ani mydła. Bo po co? Po co to nosić? Dzień rozkwita, jeszcze od rosy rzęsy mokre, we mgle turkoce pierwsza bryka, słońce wyrusza na półcerkę, drogą wywistą, drogą wolną, jak kolor. O kurwa! Echo! Tej buty stare, A new day on the American land. Trains and cars everywhere. Nie chcę słuchać tych historii. And this is my reward. I'm coming. wiele się ludzi z niej napije. Zabiłbym za pizzę Karola teraz. Ale to też jest dobre. Subway. Swoją gitarę, zgodnie wytartej buty stare, wiatry niosą mnie na skrzydłach, a ja mam swoją gitarę. I have just changed my boots to Ultras again, and it's like in heaven. Heaven for feet. Oh my god. Oh, it's so good. But my ankles will hurt me again, I'm sure. But not now. Oh, this is so great. I love it. Szabryka, słońce wyrusza na półcerkę, drogą wywistą, drogą wolną. Just look at the pollution in the air. Słońce się znosi nad stodołą, będziemy tam. Adam in the nature. Ah. Tej buty stare, wiatry niosą mnie na skrzydłach, a ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte. Tej buty stare, wiatry niosą. Poznałem spoko ziomka z Niemiec. Co ciekawe, ma na imię Janek. Pseudonim Zero Man, bo robi sobie sporo przerw. Rozmawialiśmy o kobiecie podróżniczce z hostelu w Big Bear i jej podejściu do Holokaustu w Polsce. Rozmowa zahaczyła też o problem imigrantów w Europie. Kolejny dzień. Słońce wyrusza na włóczęgę. I ja też. A dzisiejszy dzień będzie fascynujący. Oj, będzie fascynujący. To jest profil terenu. Ja jestem tutaj i przede mną cały dzień do góry. I to tak ostro do góry. 15 mil, 14,7. Calutki dzień pod górę. Moje kostki już nie mogą się doczekać. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Marsz był ciężki. Nie ze względu na wysiłek, ale ze względu na ból towarzyszący każdemu krokowi. W płaskich butach, bez obcasu, wchodzenie pod górę powoduje nadmierne rozciąganie ścięgna Achillesa. Tylko słuchanie piosenek harcerskich pomogło mi przeżyć to wzniesienie. Dlatego właśnie dedykuję ten odcinek piosenkom harcerskim. Co ciekawe, nie spodziewałem się, że piosenki te będą miały na mnie taki wpływ. Słuchając młodych harcerzy i harcerek, czułem się, jakby ominęła mnie wspaniała, niepowtarzalna przygoda, bo nie dane mi było stanąć w szeregu. W zielone grają kratki. Patrząc w tę dolinę, pomyślałem sobie, wygląda jak dolina z filmów, gdzie wojskowi przelatują nisko myśliwcami. Kilka minut później nie zdążyłem wyciągnąć kamery, kiedy przez dolinę przelatywał jeden z nich, tworząc niesamowity hałas.
burząc panującą tutaj ciszę. I'm having a break. And I was afraid my ankles will hurt me because it's all day up. But I had an idea. And I have put toilet paper to make a heel, like a little heel. And it's actually working a little bit. So I will just buy a special one for this purpose in the pharmacy. And I hope I will get to the town today. Very late, but today. And then I'm gonna have a zero. Yeah, it's good life, man. Look at the place where Anioły bieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie anioły. Hi. To coś, do czego chyba nigdy się nie przyzwyczaję. Każdy Amerykanin na powitanie pyta się ciebie, jak się czujesz? To po prostu takie nasze dzień dobry, na które nie musisz wcale odpowiadać szczerze. Dla mnie, introwertyka, to prawdziwy koszmar i bezsens. Pierwsze kilka razy zrobiłem sporą pauzę, zastanawiając się, jak faktycznie czuję się w danej chwili. Szybko wtedy przypomniałem sobie, że ich to wcale nie obchodzi, bo zanim zdążyłem coś z siebie wydusić, oni już mnie minęli. Ten ziomek ma na imię Doc. Jak doktor, bo wszystkich masuje i daje rady co do stanu zdrowia. Jest naprawdę dobrym człowiekiem, a można to poznać chociażby po tym, że zatrzymał się zadając powitalne pytanie. A to znaczy, że chciał usłyszeć szczerą odpowiedź. Takie osoby są rzadkością, ale zdarzają się. Mary Poppins, Doc, Firesox. Będzie jeszcze potem ziomek pytający się o moje nogi. Po powitaniu mogę wstępnie ocenić, czy będzie mi się dobrze rozmawiało z daną osobą. Bieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie anioły bieszczackie. Skrzydłem cię mocną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczackie anioły. I'm on the level 2520 over the sea level, and I started in the morning at 1100. Yeah, it was a big climb and I'm really proud of myself. I think I did it really well. I'm not really tired yet. I'm going down to Wrightwood, a town. I think I'm gonna visit every town you get. And Wrightwood is on the level 1900, so 600 meters down. And it's beautiful and I love the smell of pines. It's something I will miss. Anioły bieszczackie anioły. Thank you. Radości i dobrej pogody. So I just got a free hot dog for every hiker at this gas station in Wrightwood. Hey, Hi. how are you? You look good. All right. Last time I saw you guys, you were laying in the dirt. I know. How are your feet? Good? Yeah, better. Better? Good. Dotarłem do Wrightwood. Jeszcze nie wiem, gdzie będę spał, ale to się nie liczy. Najważniejsza jest pizza. Skrzydłem cię mocną, już jesteś ich bratem. Kupię sobie komputer i będę grał w gry. Już nigdy nigdzie nie pojadę. Joel's bacon. No, no, no. Jello's boiling. Kiedy wszedłem do hostelu, stała koło niej kobieta po 50. Jak się potem okazało, utrzymująca się z podróżowania po całym świecie.
Nawet nie ściągnąłem jeszcze plecaka, a już nie wiadomo jakim cudem byliśmy w środku konwersacji o polskich obozach śmierci. Podróżniczka była wyraźnie cięta na ten temat. Historia nigdy mnie nie interesowała, zawsze myślałem o sobie, że nie utożsamiam się zbytnio z historią mojego kraju i że nie jestem w stanie zdenerwować się podczas rozmowy na ten temat. Ale ta kobieta powiedziała, że Polacy starają się ukryć fakt, że mordowali Żydów w polskich obozach śmierci, zrzucając całą winę na Niemców. Spojrzałem na Juicy. Była to młoda, otwarta kobieta, nie przyznająca się przed własną rodziną do niektórych swoich decyzji i doświadczeń. Była w końcu Żydówką, a widziała sporo świata. Spojrzałem na nią. Tak, to prawda. Nie mów, że nie wiedziałeś. Dawno się tak nie zirytowałem. Szybko opuściłem całą tą dziwną sytuację. Kiedy się uspokoiłem, zacząłem myśleć. Ktoś tu zapewne ma wyprany mózg. Tylko kto? Oczywiście na początku przyjmowałem za pewnik, że to one się mylą. Ale co, jeśli to nam wpojono jedyną prawdę? Ja i Juicy jesteśmy rówieśnikami. Oboje wiemy o Holokauście tyle, ile nas nauczono w szkołach, mediach, społeczeństwie. A były to inne kultury. Nic z tego nie widzieliśmy na własne oczy. Nie mamy prawa uważać, że mamy absolutną rację. Jaki sens miałaby kłótnia między nami dwoma? Każdy broniłby czegoś, ale właściwie czego? Swojego przywiązania do pewnego sposobu myślenia? Swojej fałszywej, wpojonej tożsamości narodowej? Przecież gdybym urodził się tam, gdzie ona, myślałbym tak samo.